W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak za pomocą żelu zrekonstruować obgryzione paznokcie. Jak prawidłowo podłożyć formę, by paznokcie wyglądały naturalnie i były przy tym trwałe. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Witam. Indigo Tarnowskie Góry przyjechała do nas po to, żeby... Pokazać Wam moje patenty na rekonstrukcję płytki obgryzionej. A patenty od takiego instruktora to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Zaczynamy! Na płytkę naturalną zaaplikujemy Acid Free Primer. Żel Take Your Time wetrzemy jako bazę oraz zrobimy nim szkielet. Do zbudowania paznokcia użyjemy żelu galaretki Easy Shape Light Rose, a baza mineralna w kolorze Delicates posłuży nam za kolor i top. Skórki odepchniemy za pomocą frezu numer 9 o kształcie stożkowatego walca oraz frezu numer 1 lub numer 15 w kształcie łezki. Wytniemy je nożyczkami numer 3. Naturalną płytkę opiłujemy pilnikiem o gradacji 180 na 240. Do zmatowienia naturalnej płytki oraz wyrównania materiału użyjemy polerki 180 na 220. Do przedłużenia paznokcia użyjemy fioletowej formy. Szkielet oddzielimy za pomocą narzędzia dwustronnego Mixing Tool. Do wtarcia bazy oraz wybudowania paznokcia użyjemy pędzelka dwustronnego numer 4. Do stworzenia idealnej linii światła posłuży pędzelek Master Nail Art 007. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat obgryzionych paznokci i co zrobić, żeby wyprowadzić naszą klientkę z tego nałogu. Niełatwa sprawa. Ja sama latami obgryzałam paznokcie, co zaskutkowało bardzo zniszczoną, łamliwą płytką w dorosłym wieku, co z kolei zaskutkowało bazą proteinową, ponieważ to był produkt, który pozwolił mi zapuścić paznokcie i dzisiaj mam swoją naturalną płytkę, niemalże mistrzowską. Ale to jest inna historia. Wróćmy do tego obgryzania paznokci. To jest problem dotyczący wielu dziewczyn i jest to zmora stylistek, bo kiedy przychodzi do ciebie klientka, ma zniszczone paznokcie i marzą jej się migdałki do trójki, no to trzeba ją uświadomić, że nie ma rzeczy niemożliwych, ludzie polecieli w kosmos i z tym sobie poradzimy, ale nie będzie to efekt natychmiastowy. Ten proces wymaga zaangażowania zarówno ze strony stylistki, jak i klientki. Najlepiej się spotykać co 2 tygodnie na ponownej naprawie tych paznokci, żeby w końcu dojść do tego punktu, w którym klientka będzie miała przepiękną, długą płytkę. Pierwszy krok to oczywiście dezynfekcja swoich dłoni, założenie rękawiczek i dezynfekcja dłoni klientki. Następnie musimy dokładnie obejrzeć dłonie klientki i wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu rekonstrukcji. Podejrzewamy, że nasza klientka ma stan zapalny wału okołopaznokciowego. Absolutnie nie ruszamy tego paznokcia, tylko odsyłamy do dermatologa. Frezem numer 9 przygotowujemy skórki. Ruchem odpychająco-popychającym oddzielamy skórkę od płytki oraz oczyszczamy płytkę z nabłonka. Frezem numer 1 płomykiem wjeżdżamy pod skórkę, oczyszczamy płytkę z nabłonka, pracujemy od lewej do prawej strony, następnie zmieniamy obroty i pracujemy w drugą stronę. Pamiętajmy, aby płaska część frezu dolegała do skórek, nie możemy pracować brzuszkiem ani samym czubkiem frezu, aby nie uszkodzić macierzy. Jeśli chcemy zmienić kierunek pracy frezarki, to stopniowo zmniejszamy obroty aż do całkowitego zatrzymania frezarki i dopiero wtedy zmieniamy obroty na drugą stronę. Nie możemy tego zrobić bez stopniowego zmniejszania, dlatego że jeżeli tak zrobimy, to zniszczymy płytkę, a może nawet łożysko. Bardzo niebezpieczny manewr. Nasza klientka ma bardzo delikatne skórki, dlatego musimy pracować z jeszcze większą ostrożnością. Kopytkiem delikatnie podpychamy skórki do góry, a ponieważ nasza modelka ma skórki tak zwane krokodyle, użyjemy do ich wycięcia nożyczek. Dolną łopatką wjeżdżamy delikatnie pod skórkę, a górną łopatką robimy cięcie. Ważne, aby pracować samym czubeczkiem nożyczek. Tępimy pilnik kopytkiem, aby nie uszkodzić delikatnej skórki klientki. Następnie w miarę możliwości wyrównujemy wolny brzeg. Polerką 180 na 220 matowimy naturalną płytką paznokcia. Przemywamy cleanerem fioletowym i przechodzimy do podkładania formy. Rozcinamy górną perforację oraz wyrywamy jajeczko. Przymierzamy do wolnego brzegu. Widzimy, że po środku tworzy się przestrzeń. To znaczy, że musimy rozpłaszczyć kształt formy, wycinając linie pomocnicze zaznaczone czerwoną linią. Przymierzamy, czy forma będzie pasować, następnie robimy boczne nacięcia, dokładnie w tych samych miejscach, w których są rowki naturalnego paznokcia, czyli punkt wzrostu. Ponieważ obgryzione paznokcie mają bardzo delikatną część przychyponychium, trzeba uważać nie tylko podczas podkładania formy, ale również podczas zdejmowania formy, kiedy już mamy produkt na paznokciach utwardzony.
ważna sprawa, bo nie tylko może to spowodować ból, ale też można na przykład oderwać jakąś nadgryzioną skórkę. Wiadomo, że nie chcemy powodować i takiego bólu i takiego dodatkowego jeszcze zniszczenia na płytce naszej klientki. Natalka ma bardzo fajny sposób na to i sami zobaczcie, jak można przeciwdziałać tej sytuacji. Ściągamy część, która będzie dotykać opuszka. Zostawimy ją na formie, pozostałą część wyrzucamy. Łączymy pierwsze listki i tak przygotowaną formę możemy podłożyć do paznokcia. Musimy dostosować kształt i długość przedłużenia do długości łożyska. Możemy przedłużyć maksymalnie o 100%, w tym wypadku do numerka 1. Ponieważ przedłużymy w kształcie owalnym, nie będziemy zamykać formy na konkretnym numerku, aby paznokieć wyglądał jak najbardziej naturalnie. Zwężamy formę tak, aby na końcu została mała łezka. Aplikujemy Acid Free Primer. Żel Take Your Time wetrzemy w płytkę jak bazę oraz wykonamy nim szkielet. Wcieramy mikrocienką warstwę w paznokcia naturalnego, nabieramy większą część produktu i nakładamy na formę, tworząc kształt paznokcia. Utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund. Za pomocą narzędzia dwustronnego Mixing Tool oddzielimy delikatnie szkielet, odklejamy górne listki z palca, zaciskamy i zdejmujemy formę. Dzięki temu, że zostawiliśmy kawałek papierka, ściągnęliśmy formę bez nieprzyjemnego uczucia dla klientki. Nabieramy małą ilość żelu Easy Shape Light Rose i tworzymy warstwę poślizgową na całej długości szkieletu. Następnie dobieramy kulkę produktu o średnicy mniej więcej 1/3 przedłużonego paznokcia, nakładamy w miejsce apeksu. Ruchem pulsacyjnym rozkładamy produkt, poruszając się od lewej do prawej strony, aż dojedziemy do samego końca paznokcia. Gdyby w tym momencie zabrakło produktu, możemy śmiało sięgnąć po kolejną kulkę żelu. Patrzymy z perspektywy bocznej i układamy górny łuk tak, aby mieć jak najmniej piłowania. Utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund. Czy ktoś się kiedyś zastanawiał, dlaczego podczas utwardzania ręka piecze? Żel piecze konkretnie. Chodzi o to, że w trakcie polimeryzacji światło UV wpływa na mikrocząsteczki, które zaczynają wirować, między sobą się ocierać, co wytwarza ciepło. Więc jeżeli chcemy uniknąć tego efektu, to wystarczy włożyć rękę na 5 sekund, potem szybko wyciągnąć, poczekać chwilkę i z powrotem włożyć. Wtedy ten efekt pieczenia będzie dużo mniejszy. Pamiętajmy też o tym, że czas polimeryzacji powinien być zgodny z tym, co jest na opakowaniu danego produktu oraz zgodny z lampą, na której pracujemy, bo lampa lampie nierówna. Przemywamy lepką warstwę cleanerem Wipe Off, następnie przechodzimy do oprasowania naszego paznokcia. Trzymając pilnik prostopadle do osi palca, zaczynamy piłowanie od jednej ściany bocznej, bujając delikatnie pilnikiem, przechodzimy do drugiej ściany. Wyrównujemy krawędzie, delikatnie podkładamy pilniczek od spodu i bujając pilnikiem tworzymy kształt łódeczki. Patrząc na paznokieć z perspektywy bocznej, wyrównujemy górny łuk. Pod kątem mniej więcej 30 stopni przykładamy pilnik od skórek przy apeksie, nie odrywając pilnika, wyrównujemy upper arch. Następnie wyrównujemy paznokieć, kładziemy pilnik na górnej powierzchni i robiąc skręt nadgarstkiem, opracowujemy strefę przy skórkach oraz ścianę boczną. Linię włosa wyrównujemy w ten sposób, że patrzymy od strony tunelu. Przykładając pilnik na płasko, wyrównujemy grubość po całej linii włosa, aby była identyczna. Polerką o gradacji 220 wygładzamy powierzchnię opracowanego materiału oraz wygładzimy skórki i wały. Odpylamy ice cream brushem. Ponieważ paznokcie obgryzione dają nam ograniczoną długość efektu końcowego, warto jest postawić na kolory w stylu natural look, które będą się mniej rzucać w oczy, bo jeżeli zdecydujemy się na jaskrawe kolory, to bardziej będzie widać, że te paznokcie są na razie krótkie. Pamiętajmy, że to jest etap przejściowy, to jest pierwszy kroczek do tego, żeby pewnego dnia mieć piękne, długie paznokcie i trzeba to właśnie w taki sposób wytłumaczyć klientce, która na pewno się zgodzi i będzie chciała, żebyście poprowadziły ją za rękę, żeby finalnie miała te piękne paznokcie, o jakich całe życie marzyła. Kopytkiem odpychamy skórki, jako Colory Top użyjemy Mineral Base Delicates. Pędzelek prowadzimy na płasko po całej długości paznokcia. Pędzelkiem Master Naila 007 dojeżdżamy do skórek oraz tworzymy idealną linię światła. Utwardzamy w lampie Multiled przez 30-60 sekund. Po wyjęciu ręki z lampy standardowo czekamy około minuty i przemywamy lepką warstwę cleanerem Shea Super Shine Effect. Suchym wacikiem polerujemy paznokcia. Jest to ostateczny test połysku. Dla idealnego wykończenia i odżywienia wcieramy w skórkę kropelkę protein serum
lub Shea Elixir. Tak prezentuje się nasza metamorfoza. Paznokieć jest zrekonstruowany, a skórki odżywione. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy spotykacie się z obgryzionymi paznokciami i czy macie jeszcze jakieś swoje dodatkowe patenty, w jaki sposób tymi paznokciami się zająć. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!